Cześć! Siema. Dostaliśmy masę pytań dotyczących naszego wyjazdu do dżungli. Tak, wiemy, że jest to technically las deszczowy, ale będziemy w skrócie mówić dżungla. Odpowiemy na te wszystkie pytania, które wysłaliście nam w wiadomościach prywatnych, na Facebooku i na Instagramie, ale najpierw odpowiemy na pytania od patronów z naszej tajnej grupy patronajtowej, ponieważ oni są sprawcą tego całego zamieszania i z ich powodów, dzięki nim jesteśmy w Ekwadorze. Dla waszej wygody wszystkie pytania, jak zawsze we wszystkich Q&A'ach na Globstory, są spisane poniżej wraz z odnośnikami. Tak, wraz z odnośnikami do danego miejsca w filmie. Zapraszamy. Jedziemy z tym. Tak, od technicznej strony, jak ogarnąć wyprawę do dżungli. Musicie wiedzieć, a pewnie już wiecie, bo oglądaliście film, że dżungla generalnie jest zamieszkała i są tam osady ludzkie. Jedyny problem z dotarciem do nich jest to, jak tam dojechać i gdzie się zatrzymać, dlatego że nie ma tam dróg asfaltowych. Czasami można dopłynąć tam tylko na przykład czółnem lub trzeba iść piechotą. Niektóre miejsca oddalone są bardziej, inne mniej, ale też musicie wiedzieć, że to nie są takie osady, jak znacie z programów podróżniczych sprzed 30 lat. Ludzie tam się normalnie ubierają, wygląda to po prostu jak taka wieś w dżungli. I żeby tam wjechać, trzeba kogoś znać, trzeba znaleźć osobę, która was u siebie ugości, ponieważ w takich osadach nie ma hosteli, hoteli i tak dalej, chyba że zapłacicie bardzo duże pieniądze za jakiś kurort w środku dżungli, bo takie też są dla bogatych turystów z zachodu. My jak to zrobiliśmy? My skontaktowaliśmy się z moim, który jest też aktywny na Workawayu. I okazało się, że jego rodzina przyjmuje wolontariuszy, którzy pracują w okolicznej szkole. My akurat tam nie pracowaliśmy w tej szkole, robiliśmy filmy, natomiast przyjęli nas do siebie, mieszkaliśmy faktycznie w ich domu. Były tam właściwie 2 nawet pokoje dla gości, którzy ewentualnie przyjeżdżają w odwiedziny. Musieliśmy zakupić swoje jedzenie, które zresztą potem jedliśmy wszyscy, w sensie rodzina moi, my. Wszyscy. Psy, które tam też mieszkają. Kontakt do mojego mieliśmy od naszej Wicki. Napisała do nas, czy chcielibyśmy pojechać do właśnie jego rodziny, ponieważ sama wie, jak trudno jest znaleźć taki kontakt. Więc jeśli planujecie wyprawę do dżungli, pochwalcie się tym na Facebooku czy na Instagramie i być może odezwie się do was ktoś, kto już był. Drugim sposobem, jaki znamy, to jest po prostu pojechanie do jakiejś miejscowości, która się znajduje blisko lasu deszczowego i popytanie na miejscu. To jest trochę trudne, bo wyobraźcie sobie, że jedziecie do obcego miejsca i musicie rozpytywać obcych ludzi. Natomiast znamy kogoś, kto tak właśnie zrobił i pojechał właśnie do takiej wioski bardzo oddalonej od cywilizacji i wciąż ludzie tam na miejscu żyli w sposób tradycyjny. Musicie też wiedzieć to, że w dzisiejszych czasach do takich miejsc właśnie dojechać jest bardzo trudno, ponieważ po pierwsze są one na przykład odizolowane od reszty świata prywatnymi ziemiami należącymi do firm naftowych i nie można przez nie przejeżdżać. Oni w ten sposób są trochę odcięci od świata. Może to być też sytuacja, gdzie ludzie mieszkają tak daleko, że trzeba do nich przepłynąć przez tereny zamieszkujące przez ludzi nieskontaktowanych, czyli przez grupy etniczne, które nie życzą sobie kontaktu i zabijają tych, którzy zapuszczają się na ich ziemię. Także jest to czynnik niebezpieczeństwa, ale też znamy kogoś takiego, kto tak zrobił. O czym myślałeś, zasypiając w dżungli? O tym, że dżungla nam się wdziera do pokoju, że jesteśmy tylko za cienką moskitierą i wszystko, co za oknem żyje, że są owady, jakieś ptaki, pochukiwania, jakieś inne stwory, których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, i o tym, że nas cały czas wszyscy straszyli, żebyśmy nie chodzili nocą do toalety, bo są węże. A propos stworów, ja też myślałam o stworach. Próbowałam skupić się na tym, aby wkręcić sobie, aby przez sen, mimo ogromnego gorąca, nie zdjąć z siebie koca, nie wystawić nogi, ponieważ zawsze kończyło się to źle. Jakie różnice kulturowe między wami a lokalsami były największym wyzwaniem? Język. No, fakt, że nie znamy za dobrze hiszpańskiego, to nie jest jakoś super pomocne w środowisku, w którym wszyscy mówią albo tylko po hiszpańsku, albo w Guarani i po hiszpańsku. Albo w kiczła jeszcze. No albo jeszcze w kiczła, to prawda. No na przykład chyba kiepsko rozpalamy ogień w dżungli, szczególnie jak dzień jest deszczowy i idzie bardzo źle. Moi cały czas miał ironiczny uśmieszek na ustach, jak widział nasze próby. Jeszcze mi przyszło a propos ognia do głowy, że jeśli chodzi o gotowanie,
to taką dużą różnicą kulturową było to, że ludzie żyjący w lesie mają bardzo ubogą dietę. Znaczy, nie jest ona uboga, mają tego jedzenia całkiem dużo. Dżungla ich karmi, oni uprawiają jukę, platany, łowią ryby, polują. Natomiast to jest tyle, jeśli chodzi o różnorodność. I kiedy my przyjechaliśmy z paprykami, z cebulą, jakimiś tam innymi rzeczami, oni wszyscy jedli z nami, ale mówili, że nie potrafią tego gotować, bo nie korzystają z tych produktów. To prawda. Tata mojego, który bardzo profesjonalnie rano robił na śniadanie jakieś pancake'i, naleśniki, placki z bananami i przeróżne inne rzeczy, przyznał nam się pod koniec, że umie to robić dopiero od 5 miesięcy, odkąd wolontariusze przyjeżdżają, bo wcześniej nikomu to nie było potrzebne do szczęścia. Zje bananami. Słucham? Zje bananami. A tak powiedziałem. Placki z bananami? Nie, no. Zje bananami. Nie powiedziałem. Zobaczysz sobie. Co z tego, czego się spodziewaliście w Ekwadorze, się sprawdziło, a co nie? Ja chyba mogę zacząć od tego, że wyjeżdżając mieliśmy w głowach to, że jest na pewno bardzo, bardzo niebezpiecznie, że musimy się mieć na baczności, że przejazd autokarem po zmroku jest w ogóle absolutnie nie do zaakceptowania, bo naoglądaliśmy się strasznie dużo różnych filmów związanych z napadami na autokary z bronią w ręku. No i to jest chyba największe, może raz, że to najbardziej odczarowaliśmy, jeśli chodzi o Ekwador. Jest bardzo bezpiecznie, wszyscy są ekstremalnie mili dla nas i no jechaliśmy już parę razy z autokarem po zmroku. Wydaje nam się, że te sytuacje, które oglądaliśmy gdzieś na YouTubie, może i się zdarzają faktycznie, ale chyba dużo rzadziej niż tak naprawdę wszyscy nam mówili. No i to jest dla mnie największe zaskoczenie. Już dziwne, że nie powiedziałeś o pogodzie nic. Że na równiku jest zimniej niż czasami nie na równiku. No to prawda. Andy może nie rozpieszczają, ale jest też dobrze. W kwestii bezpieczeństwa tylko jeszcze trzeba dodać, że to, co zawsze mówimy w filmach, to to, że najbardziej niebezpieczne miejsca to są te, które są najbardziej popularne turystycznie. Bo wszystkie działania, które są wymierzone w nas, turystów, wszystkie przekręty, wszystkie próby okradzenia turystów są tam, gdzie ci turyści są, a myśmy jechali bardzo dużo właśnie poza szlakiem. Mam pytanie takie może bardziej złożone w kwestii wyjazdu do dżungli. Byliście oczywiście pod opieką lekarza przed wyjazdem. Przygotowaliście się... Używajcie przecinków! Pod opieką lekarza przed wyjazdem za granicę przygotowywaliście się do tego, ale na sam moment wyjazdu, czy braliście pod uwagę jakieś środki ochronne przed komarami, wężami i tym podobne, czy poszliście na żywioł? Tutaj bardzo chcemy podziękować i polecić Wam naszą panią lekarkę, o której byliśmy przed wyjazdem. Przyjmuje w przychodni Medellan w Warszawie, Milena Dorosz, ma też Instagrama, sama jest podróżnikiem i jest jednocześnie lekarzem medycyny podróży. I bardzo polecamy tą wizytę, bo po pierwsze jest tańsza niż w szpitalu zakaźnym, mimo że jest to prywatna placówka. Po drugie, Milena bardzo dużo opowiada o zagrożeniach związanych ze wszystkim, z tym, jakie epidemie panują u sąsiadów, jak się strzec przed komorami, zrobi Wam szczepienia, rozpisze plan szczepień i tak dalej. Także bardzo polecamy tą osobę, też bardzo wiele osób nas pytało o to. Natomiast to chyba nie jest do końca odpowiedź na to pytanie. Środki ochronne przed komarami, wężami i tym podobne. Na węże, nie wiem, jakaś surowica. Rodzice mojego twierdzili, że mają. Buty, wysokie buty, gumiaki. Na komary jedyną rzeczą chyba skuteczną to jest ubranie, którego nie mieliśmy. Czyli zasłonięte ręce i nogi, mieliśmy inne środki. Mieliśmy i DIT, i środki bez DIT-u, natomiast te małe muszki, bo to nie są komary, tylko takie niewidzialne muszki, nic sobie nie robią z tych środków. Moskitiera, no i tak, kalosze przede wszystkim, żeby nie wdepnąć w coś niebezpiecznego. Są skorpiony, podobno, bo nie widzieliśmy, ale są skorpiony, węże. Co Was zaskoczyło w dżungli? Był to dla Was duży szok przybywać w takim miejscu? Czy mogliście się jakoś lepiej przygotować? Chyba tylko na komary. Poza tym wszystko było do przewidzenia, albo przynajmniej do jakiegoś... No tak. Przepraszam, źle to wyszło. Wydaje mi się, że wyobrażenia na temat dżungli są dużo bardziej ekstremalne niż to, jak ona faktycznie wygląda. To jest jak po prostu bycie na wsi u babci, tylko ta babcia mieszka w bardzo tropikalnym kraju. Tak poza tym, jeśli mieszkacie tam, gdzie mieszkają inni ludzie, a nie zapuszczacie się sami, bez przewodnika, czółnem w głąb niezamieszkałej części dżungli, to nie jest to jakoś bardzo... wow. To znaczy jest wow, ale nie w takim sensie, że
że można stracić życie łatwo, albo że nie wiem jak to opisać, ale wiecie o co chodzi. Ja bym jeszcze dodał, że ewentualnym dobrym przygotowaniem się jest to, co lubicie jeść i jak dużo rzeczy spożywacie w jakim czasie, bo zakupy spożywcze, które zrobiliśmy na 6 dni pobytu w dżungli, skończyły się w okolicach dnia 4 i potem jedliśmy tylko banany warzywne, jukę i ryż. Co też było okej generalnie, natomiast można było to lepiej rozegrać. Ale też mówiliśmy właśnie w filmie dla patronów, który nagraliśmy, że zrobiliśmy błąd, to znaczy uważam, że to jest nasza wina bardzo, że mając do dyspozycji 5 warzyw i ryż, to każdego dnia można robić ryż i sos z danego warzywa. A my pierwszego dnia zrobiliśmy sos z tych wszystkich warzyw i trochę sobie odcięliśmy, zmniejszyliśmy zapasy. Przelewa się. To prawda, pierwszy dzień był na bogatości, potem już każdego dnia było gorzej, to prawda. Czy wybrałabyś się sama w taką podróż? Zanim tutaj przyjechaliśmy, byłam pewna, żebym się nie wybrała. Natomiast poziom bezpieczeństwa nas zaskoczył i myślę, że jeśli myślisz o tym, żeby samotnie przyjechać do Ekwadoru, to jest to jak najbardziej do zrobienia. Ja już bym się samotnie nie wybrała, bo też o tym już bardzo dużo mówiliśmy, że przyjeżdżamy tutaj kręcić filmy, więc potrzebujemy się nawzajem. A ty byś pojechał sam? Chyba myślę podobnie jak ty, to znaczy jest dużo bezpieczniej niż myślałem, w związku z powyższym gdybym bardzo chciał odwiedzić Ekwador, to teraz wiem, że myślę, że tak, natomiast przed byciem tutaj myślę, że nie. Czy płakaliście? Bo było tak pięknie. Nie, ja nigdy nie płaczę. Ja też nie. Nie wiemy o co chodzi z tym pytaniem. Tak, to prawda. Nie płakaliśmy. Jak się przygotować na taką wyprawę, jeśli uda się zaaranżować kontakt? Co zabrać? Fajne pytanie, bardzo użyteczne. Gumiaki. Tak, chciałem powiedzieć, kalosze, no. Zdecydowanie, ale zresztą absolutnie każdy, kto was zabierze do lasu, powie wam, żebyście kupili gumiaki, ewentualnie zaproponuje wam gumiaki, które mają gdzieś u siebie, a które zostały przez kogoś wcześniej zostawione. Jedzenie trzeba zabrać, dlatego że ludzie, którzy was ugoszczą, nie są hotelarzami i nie zapewniają wam pożywienia i trzeba o siebie samego zadbać. Dobrze jest zabrać tego jedzenia więcej, żeby też się nim podzielić, bo chyba to jest najtrudniejsze w takim życiu w dżungli, że wszystko tam trzeba dowieść i nie zawsze to jest proste, więc jeśli wy przywieziecie coś ze sobą, to będzie to miało dużo większe znaczenie niż jak robicie zakupy w supermarkecie, które zanosicie potem do domu. Co jeszcze zabrać? Długie rękawy. Ciuchy, no właśnie, ponieważ jak już mówiliśmy odpowiadając na poprzednie pytanie, środki nie działają albo działają bardzo kiepsko, więc długie ciuchy, żebyście mogli się cali zakryć w miarę możliwości i wtedy nie będziecie pogryzieni. Płaszcz przeciwdeszczowy. Jeśli zamierzacie się zapuszczać gdzieś dalej niż od waszego domku. No, poncho przeciwdeszczowe na całego człowieka jest na pewno przydatne, chociaż nam się nie przydało, to też chyba warto powiedzieć. Ja bym powiedział, że moskitierę. Jest bardzo możliwe, że jeśli pojedziecie w takie miejsce, w jakim my byliśmy, będziecie musieli się kąpać w rzece, więc cały zestaw kosmetyków wam się absolutnie nie przyda, wystarczy mydło, bo mydłem się można umyć i można tym samym mydłem zrobić potem pranie. Klapki. Ale to wszędzie. Nie no, klapki to... dżungli. No myślę jeszcze co. To jest najlepszy zakup naszego wyjazdu. Live Straw, czyli butelka z filtrem do wody. Nie wyprodukowaliśmy ani jednej plastikowej butelki, nie kupiliśmy ani razu wody, będąc w Ekwadorze już ponad miesiąc. I ta butelka służy do tego, aby filtrować wodę. Pijemy wodę z kranu, pijemy wodę przez to przepuszczone, pijemy wodę z rzeki, z zestawu, z kałuży też by pewnie dało radę, ale tak źle nie było. Dużo kosztuje Live Straw, bo chyba zapłaciliśmy jakieś 170 zł za nią, ale starcza na 1000 litrów. Tak, 1000 litrów wody. Wydaje nam się, że przez 2 miesiące to jest nie do zrobienia albo będzie ciężko, więc jak na jeden wyjazd to jest właściwie niewielki wydatek. No i można wziąć jedną na 2 osoby. Koniecznie jeszcze weźcie ze sobą jakąś książkę, bo jak pada cały dzień, to nie ma co robić. Wszyscy siedzą i markotnieją. Wrócilibyście na dłużej, na przykład pomieszkać pół roku? To jest dobre pytanie. Gdybyśmy bardzo chcieli być w samotności przez pół roku, to kto wie. Natomiast ja chyba nie. Ja chyba jestem mieszczuchem jednak trochę. Za bardzo. No, ja też nie, ale wydaje mi się, że jest to do zrobienia. To znaczy, jeśli ktoś by chciał, to czemu nie? Da się żyć. Ludzie tam żyją.
Mieliście chwilę takiego odrealnienia jakichś głębszych emocji, duchowego uniesienia wynikającego z izolacji od świata zewnętrznego. Za krótko chyba tam byliśmy. To jest- 5 dni. To jest raz, a dwa, że wydaje mi się, że z tą izolacją to chyba też nie jest tak, jak się wszystkim wydaje. Oni nie mieszkają na takim terenie, gdzie absolutnie nikogo nigdy nie ma. Tam przychodzą sąsiedzi, rano pijąc kawę przychodzi jakaś tam osoba, która przynosi na przykład, nie wiem, jajka albo dodatkowe banany albo coś w tym rodzaju. To nie jest tak, że się jest zupełnie zostawionym samemu sobie. W momencie, w którym głęboko myślimy nad życiem, to zaraz gdzieś przelatuje piłka, bo młody Luis kopie gdzieś, próbuje grać w piłkę nożną ze wszystkimi, bo mu się nudzi. Więc nie wiem, czy jest aż tak bardzo medytacyjnie. Tak, mieszkaliśmy też bardzo blisko szkoły, więc mnóstwo tam było dzieci dookoła, które szły z odległych gospodarstw przez dżunglę w kroksach. Co było najzabawniejsze? Co was rozśmieszyło, rozbawiło? Komary mnie rozbawiły bardzo. Nasi gospodarze mieli papugę, taką, O. która nie umiała latać, więc mieszkała, z tym, że nie umiała, to może nie do końca, ale mieszkała sobie tam w gospodarstwie i wydawała przeróżne odgłosy. Na przykład o 5 rano potrafiła płakać jak niemowlak. I to jest śmieszne i trochę dziwne, jak się budzisz, a tam płacze dziecko i wiesz, że tam nie ma dziecka. Jak psychika. Nie no, dobrze. Czy warto było tam jechać? Ja chyba wiem, o co chodzi w tym pytaniu, bo zrobiliśmy trochę takiego dramatycznego Instastory, ale to nie o to chodzi, że jeśli dzielimy się wrażeniami takimi mniej pozytywnymi z podróży, jakimiś przygodami, które nie do końca są hiperpozytywne, nie znaczy to, że nie było warto. Oczywiście, że było warto i było ekstra, a trudności są normalną rzeczą w podróży, zwłaszcza takie, kiedy nie wyjeżdżamy na 2 tygodnie do jednego hotelu z basenem, tylko coś trzeba po drodze zorganizować, załatwić, do czegoś nie da się przygotować bez wiedzy, bez bycia tam wcześniej. Także nie żałujcie nas! Było bardzo fajnie, podobało Ci się? Nie no, na maksa. Co to za papuga, którą cały czas masz na ramieniu? Zawiesiłem się, bo próbuję przypomnieć sobie jak... Daimi, ona się nazywa Daimi, co znaczy w Waorani znaczy tęcza, albo w Kichwa znaczy tęcza. Tak? Znaczy tęcza? Mhm. Ja nie Tak, wiedziałam tego. tak. To jest papuga domowa, to jest pet, mówiąc po angielsku, czyli tak jak piesek. Co? Gospodarze dostali ją w ogóle w prezencie. I do 1. roku jej życia była podobno bardzo miła, a potem zrobiła się bardzo agresywna, w szczególności w stosunku do dzieci, więc podcięli jej skrzydła i dlatego jest cały czas w gospodarstwie, bo nigdzie nie odleci. Ile będzie filmów z tego wyjazdu? Nie wiemy. To wszystko dopiero na montażu się okaże, ile. Mieliśmy sporo pomysłów na to, jak się zabrać za ten wyjazd. Czy bardziej tematycznie, czy bardziej vlogowo. Stwierdziliśmy, że YOLO i będziemy dostosowywać się po prostu do okoliczności, do tego, co będziemy mogli pokazać. No nie będziemy sztucznie kreować tego, co chcielibyśmy pokazać wam w filmach. Czy macie siebie czasami dość? Nie. O nie! Nie, no nie. Tutaj pragnę powiedzieć, że to jest naprawdę bardzo ważne w całym odbiorze całej podróży, aby znaleźć sobie partnera do podróży, który ma dokładnie te same preferencje, który ma ten sam poziom energii, podobne spojrzenie na świat i wtedy podróżuje się bardzo... Co? Nie, to było spoko, ale powiedziałeś o tych preferencjach i zaczęło chcieć mi się śmiać. Przepraszam, starałem się, ale nie dałem rady. Jeszcze raz. Czy macie siebie czasami dosyć? To jest moim zdaniem jeden z bardzo kluczowych elementów w odbiorze podróży i to, czy będzie fajnie, czy nie. Znalezienie, z którą ma się ten sam poziom energii, z którą ma się podobne preferencje odnośnie tego, co się chce robić, która no powiedz, jestem bardzo ciekawa. No ale właśnie nie ma nic konkretnego. Przepraszam, to jest głupawka. Nie, to jest podświadomość jakaś. Powiedz, To jest powiedz. głupawka, to jest głupawka. Nie no, właśnie jest super. Generalnie podpisuję się pod wszystkim, co powiedziała Kaja, a mianowicie dobrze jest trafić na kogoś, z kim jesteście na tym samym poziomie energetycznym, bo wtedy wszystko jest okej. Nie ma żadnych kłótni o to, czy teraz iść jeść, czy teraz iść spać. To jest dość istotne. Trochę ci nie wierzę teraz. No poważnie mówię. Poważnie mówię. Nie wiem, głupawka, to... Nie.
Jakie szczepienia zrobić przed wyjazdem? Żadnych nie trzeba. Wszystkie szczepienia, oprócz żółtej gorączki, którą Wam sprawdzą na granicy albo nie, w wielu krajach tego nie sprawdzają, są szczepieniami dobrowolnymi, czyli nic nie trzeba. Jest lista zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia szczepień do każdego kraju i z głowy nie jesteśmy w stanie Wam powiedzieć, bo mieliśmy już większość szczepień wcześniej zrobionych na inne podróże, więc internet, Google, bez problemu wyszukacie te konkretne szczepienia, a najlepiej iść do lekarza i on Wam powie. I najlepiej zrobić to 6 tygodni przed wyjazdem, tak? 6 czy 8? Długo przed wyjazdem. Im Żebyście- wcześniej, tym lepiej. Tak, nie robili tego na ostatnią chwilę. Tak, bo niektóre dawki szczepionek trzeba powtarzać z jakimś tam okresem przerwy. Czy Rafał jest dla Ciebie ważną osobą w życiu? Kto to jest Rafał? No jasne, że Rafał jest super ważny. Tak. Co z praniem majtek w takich miejscach jak dżungla? 3 na 10 nie polecamy, nic nie schnie. W sensie pierze się bardzo łatwo, a potem 3 lata to schnie i w momencie, w którym jest już prawie suche, to i tak już jest z powrotem do wyprania, więc... Praliśmy w rzece, ale widzieliśmy taką śmieszną sytuację, teraz mi się przypomniała, masz rzęsę na lewym policzku, jak mama mojego wieszała pranie w deszczu, bo nie ma to znaczenia, kiedy się wiesza mokre pranie. No jest w tym logika, moim zdaniem. Czy nie żałujecie, że wyjechaliśmy właśnie w czasie, kiedy w Polsce są upały? Nie. Ja trochę żałuję. To jest mój ulubiony czas w Polsce i właściwie jest tylko jeden miesiąc w ciągu całego roku, kiedy czuję się na miejscu i to jest zazwyczaj ten moment, kiedy wszyscy narzekają na upały. Nie, no żartuję. Jest super, nie żałujemy niczego. No ja trochę żałuję, szkoda lata. To myślę, że szczerze mówiąc tak, ale też nie mieliśmy innej opcji. Mogliśmy jechać albo teraz, albo Wcale. nie jechać. Albo, no właśnie, bo nie wiedzieliśmy, czy będziemy mieć i czas, i pieniądze na to, czy nie przejemy ich tego budżetu na wyjazd. Więc musieliśmy albo jechać, albo nie. Szczególnie, że w tym roku jest jakaś fala upałów i wszyscy sapią, a ja sobie wyobrażam, że mógłbym tam wtedy być i śmiać się opętańczo, że jest tak super gorąco. Siedzimy w rękawiczkach. Dokładnie tak. Czy będzie Q&A po serii z dżungli? Nie. Czy za autobus się płaci? Jak się tam mają... O, możemy powiedzieć w ogóle o wydatkach związanych z wyjazdem do dżungli, bo to jest chyba pierwsze pytanie, jakie przychodzi komuś do głowy, kiedy myśli sobie o wjechaniu do dżungli. Ja zawsze uważałam, że nie ma już takich miejsc na świecie, do których nie można pojechać. Trzeba mieć po prostu wystarczająco dużo pieniędzy. Ale nie trzeba, dlatego że na przykład, jeśli nie jedziecie na wycieczkę zorganizowaną, bo są takie wycieczki, że pójdziecie tutaj do biura podróży i za $100 za dzień możecie spędzić czas w dżungli tyle, ile chcecie, z przewodnikiem miejscowym z miasta i będziecie spać w lepszych warunkach niż my. Natomiast jeśli jedziecie tak na własną rękę, czyli znajdziecie osobę, która faktycznie tam mieszka, która nie jest nastawiona na turystów, to będzie to bardzo tanie, bo płacicie za drogę, czyli za autobus, za bilet na autobus, który jest śmiesznie tani. Trzeba kupić jedzenie, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, dla siebie i dla rodziny. Benzynę do generatora prądu, też z niej wszyscy korzystają, czyli trochę uniknąć tego, aby oni mieli coś do tego dołożyć, a fajnie by było, żeby coś im zostało. I na przykład tata mojego zabiera wolontariuszy i tych, którzy przyjeżdżają na wycieczkę na przykład po lesie z nocowaniem na plaży i za to oczywiście warto mu coś zapłacić. Nie są to duże pieniądze, nie są to porównywalne pieniądze do tych kwot, które znajdziecie w agencjach turystycznych. Jak się czujecie? To jest bardzo częste pytanie. Dziękujemy bardzo, że się troszczycie. Miłe to. Myślę, że bardzo dobrze. Poza Komarami. przeziębieniem, zębem, komarami. To super. To jest bardzo indywidualna rzecz. Wydaje mi się, że dżungla nie na wszystkich wpłynie tak samo i tak jak każdy inaczej znosi klimat. Jedni lepiej się czują, kiedy jest ciepło, inni się czują lepiej, kiedy jest zimno. Ciężko powiedzieć coś, co byłoby przydatne dla Was, a co nie będzie naszym subiektywnym odczuciem. Czemu miałam plaster na czole? Mogę to powiedzieć, bo pewnie będzie w filmach. Zrobił mi się pryszcz. Po pryszczu została ranka, potem pozostał strób, potem papuga zażarła mi ten strób. No. I zakleiłam to miejsce, żeby się nie zabrudziło.
Jak chce się przeżyć taką przygodę, jak to zrobić? Bardzo mi się podoba to pytanie. No to proszę. Proszę. Nie planować za dużo, być elastycznym, dostosowywać się do okoliczności, mieć postawę yes man. Jeśli widzieliście film Yes Man, to wiecie o co chodzi, ale mówić tak do rzeczy, które się wam mogą przydarzyć, do opcji, które się mogą pojawić. Animować się, na przykład, będąc na bazarze, wymyślić sobie zadanie, na przykład nakręcić najdziwniejsze rzeczy i wtedy oprócz takiej masy produktów na tym bazarze będziecie szukać konkretnych, więc zobaczycie trochę więcej i potem powstanie wam z tego taki jakiś na przykład reportaż zdjęciowy na Instagrama. To też jest takie podkręcanie sobie trochę rzeczywistości. Szukać dużo w internecie, korzystać z serwisów typu Workaway, Couchsurfing, nie być wygodnym, nie szukać tylko wygody, ale też być w zgodzie ze sobą, jeśli chcecie odpocząć, to sobie wygospodarować 2 dni na to, aby przyjechać do jakiegoś fajniejszego miejsca i odpocząć, by mieć energię na kolejne przygody. Podróżować wolno, nie spieszyć się. Wiemy, że nie każdy sobie może na to pozwolić, bo ilość dni urlopowych jest w Polsce ograniczona, ale jak pracowałam ja na etat, to bardzo lubiłam wykorzystywać urlop na raz. A przynajmniej na jak dłużej by się dało, bo po tygodniu w zasadzie jeszcze się nie odpoczęło, dopiero po 2 tygodniach się czuję, że się jest na wakacjach, a po 3 tygodniach kiedyś zapomniałam, na którym piętrze mam biuro i zapomniałam, co mam wcisnąć w windzie, także to jest dobry reset. Jak przeżywać jeszcze przygody? Płynąć z prądem, przede wszystkim, moim zdaniem. Pewnie w zależności od miejsca to jeszcze można rozważać w ten sposób, ale wydaje nam się, że najgorszym zawsze rozwiązaniem są zorganizowane wycieczki, bo one są najmniej prawdziwe, najmniej ciekawe. Nigdy nie spotkacie nikogo, kto będzie taki faktycznie prawdziwy z tego miejsca, kto wam coś pokaże więcej, kto będzie chciał jakoś rzeczywiście pogadać z wami, więc Znaczy tak, unikałbym w miarę możliwości. ale też rozmawialiśmy o tym wcześniej, że totalnie rozumiemy to, że są ludzie, którzy potrzebują takiego resetu, że to nie ma niczego złego w tym, że się jedzie na 2 tygodnie all inclusive, kiedy pracuje się ciężko cały rok, ale odpowiadając na pytanie, jak przeżyć przygody. Tak, mówię to tylko w kontekście przeżywania przygód, to płynięcie z prądem i robienie rzeczy zupełnie przypadkowo zazwyczaj wypada bardzo fajnie. I okazuje się, że nie jest to takie straszne, jak się wydaje, zanim się wyjedzie, bo kiedy się wyjedzie, to się boi nieznanego, a na miejscu się okazuje, że każdy dorosły człowiek jest w stanie zadbać o siebie, nakarmić się, znaleźć sobie nocleg, użyć internetu, zapytać na migi kogoś o drogę. I tak. Czego wam najbardziej brakuje z Polski? Jedna rzecz. Upałów. Ale w dżungli było gorąco. Nie aż tak jak w Polsce, z tego co wiemy. Więc upałów, ja się nie wycofuję. Ja się nie zgadzam, mi nie brakuje upałów. Wegańskiego ramenu ci brakuje. Tak, brakuje mi jedzenia wege, dlatego że w domu jestem w 90% wegetarianką, a w podróży jest to bardzo trudne, zwłaszcza w takim kraju, gdzie nie do końca wiadomo, czym jest wegetarianizm. I mówiąc, że się nie je mięsa, dostanie się rybę albo kurczaka. Co było najgorsze w dżungli oprócz komarów? Zależy dla kogo, bo każdy ma próg wygody w innym miejscu. Dla kogoś mogłoby być to, że na przykład trzeba się umyć w zimnej rzece i że rano i wieczorem niespecjalnie jest ciepło. Ale właśnie ona nie jest zimna, Jest bardzo przyjemna. Chciałem dopowiedzieć, że ona jest letnia. Ale jak ktoś jest uzależniony od gorącego prysznica, to może mieć na przykład z tym problem. Albo że dojście do tej rzeki jest problemem, bo się ślizgamy z góry idąc w klapkach i czasami trzeba się iść wrócić, umyć jeszcze raz, bo się wywaliło po drodze. No ale nam to nie przeszkadza i to jest naprawdę bardzo subiektywna kwestia. Tak, nie spodziewajcie się luksusu, myślę, że to jest chyba głównie jakiś problem, być może dla niektórych, bo faktycznie cały czas wyglądamy jak Arnold Schwarzenegger w tej scenie z Predatora, kiedy się przed nim chował, będąc oblepionym błotem. Jeśli bym się tam zgubił, to czy roślinność dostarczyłaby pożywienia? To jest ekstra pytanie, bo czytaliśmy tę samą książkę przed wyjazdem o właśnie życiu w dżungli i niby dżungla karmi, niby wszystko tam jest, ale to nie jest tak, że będąc w dżungli macie wszędzie dookoła owoce i warzywa, które was wykarmią. Na przykład, żeby mieć platany, trzeba je albo znaleźć, a one nie rosną wszędzie, albo trzeba je wyhodować. Żeby zjeść rybę, trzeba umieć ją złowić. Trzeba mieć wędkę albo jakieś inne narzędzie. Żeby upolować zwierzę, raczej jedna osoba tego też nie zrobi. Aby
zapolować, tak jak w starym stylu oni z tymi dmuchawkami, też czytaliśmy, pamiętasz ten fragment? Tak, że Te dmuchawki się... te dmuchawki robi się kilka dni, do tygodnia nawet i to nie jest tak, że można na prędce po prostu gdzieś tam wejść w krzaki i wyjść z dmuchawką, to tak nie działa kompletnie. Jeśli jesteście miejscowym, to być może wiecie, które rośliny na przykład można urwać i pojawi się w korzonku taki fragment, który można zjeść, tak jak nas poczęstował raz moi. Miejscowi wiedzą, my nie wiemy, my giniemy. Nie, zdecydowanie odpowiedź jest moim zdaniem taka, że nie ma szans tam sobie poradzić od tak po prostu, nic nie da się złowić ani upolować. Jest to podobno bardzo trudne, wymagające wielu lat praktyki i z tego co pamiętam, to dziecko wychowywane tam dopiero w wieku 10 lat osiąga taką sprawność, że może kilka dni przeżyć samo, gdyby się na przykład zgubiło. I dodajmy, że to jest 10 lat szkolenia non-stop, więc turysta niespecjalnie. Tak, ale to jest... powiedziałeś aż 10 lat, ja bym powiedziała, że tylko 10 lat, to jest imponujące. Nie, oczywiście. Czy 10-latek w mieście jest w stanie przeżyć w naszym upolować świecie? kapibarę? Pewnie nie. Wiesz, ale nie każdy 10-latek umie na przykład sobie ugotować jedzenie. Niewątpliwie. Natomiast tak, jest to dużo treningu, którego my nie posiadamy i nie mamy o tym pojęcia, więc... Co skłoniło was właśnie do wyjechania do Ekwadoru? Ja mogę chyba zacząć od tego, że jest to Ameryka Południowa w pigułce. Jest to niezbyt duży kraj, a posiada właściwie chyba wszystkie strefy klimatyczne, no być może prawie wszystkie, no ale dużo stref klimatycznych. Jest tutaj las deszczowy, góry, bardzo ciepłe wybrzeże. I jest tutaj bardzo tradycyjnie też, to znaczy na przykład kraje takie jak Argentyna, z tego co wiemy, bo nie byliśmy, bardzo przypominają kulturowo Europę, to znaczy to jest normalny, nowoczesny kraj, a tutaj jest bardzo wiele miejsc, gdzie ludzie chociażby ubierają się wciąż w sposób tradycyjny, nie na pokaz, nie od święta, gdzie ta kultura nawet dla miejscowego, który w nią nie wniknie, jest w stanie ją zaobserwować. Ktoś pyta, czy da radę, dam radę? Dasz radę. Luzik. To tak się tylko wydaje. Ja zawsze uważam, że filmy nie do końca oddają 1:1 rzeczywistość, choćbyśmy się nie wiem jak starali. To jest trochę tak jak z filmem z wesela, że na krótkim filmie, takim przeglądzie najfajniejszych rzeczy wygląda to zawsze lepiej, na lepszą imprezę niż jest w rzeczywistości. Czy nie, to jest złe, może ktoś ma ekstra wesele. A beznadziejnego filmowca. Totalnie dacie radę. Jest naprawdę wszystko pod kontrolą tutaj. Czy były pijawki? Nie widzieliśmy. A myliśmy się w rzece, więc... Nie było też tych słynnych rybek, które wpływają do cewki moczowej i dlatego nie można sikać w rzece, bo one wtedy rozpoznają, że to jest to miejsce, w które mają wpłynąć, ale nie ma tych rybek wszędzie. Czy ja właśnie powiedziałam? Okay. No ja nie siusiałem do rzeki, ale okej. Jesteś wyższy. Okay. Czy wszystko okej? Bo wyglądasz jakbyś z rok w Wietnamie była. Trochę się czuliśmy, jakbyśmy wrócili z wojska po tych 5 dniach, bo estetycznie bardzo, no ale no wyglądam tak bez makijażu. Taka twarz, co zrobić? Po powrocie pranie podawaliśmy ludziom w pralni na 3-metrowym kiju. I było nam wstyd, że oddajemy rzeczy w takim stanie. Skończyliśmy. To tyle. Dziękujemy bardzo, że tak się zainteresowaliście i zadaliście nam tyle pytań. Super, że jest Instagram i zapraszamy tych, których tam nie ma. Super, że jest Instagram i możemy tam mieć uproszczony kontakt i taki bardzo instant. Bardzo nam jest miło. Dzięki wielkie. I do zobaczenia Do w kolejnych miłego. filmach. Pa! Pa.